Witam, 8 lipiec. Zapraszam na poszukiwanie arbuziaków. W tym gąszczu ukrytych jest wiele owoców o różnym wyglądzie, różnej wielkości. Pierwszy raz, odkąd uprawiam arbuzy, czyli od 5 lat, mam tak wcześnie arbuzy w postaci, w jakiej zobaczycie. Zaczęły wiązać się po 20 czerwca. Bardzo dużo odmian wysianych jest z oryginalnych opakowań. I w tym roku pierwszy raz wysiałam sporo z moich zbiorów z poprzednich lat. Bo w tym roku porównanie chcę mieć, czy powielają cechy, czy nie. To znaczy już wiem, że nie powielają niektóre odmiany. To znaczy odmiany z symbolem F1. Ale nie tylko takie. Z tego, co już zdążyłam zaobserwować. Więc i na tym stanowisku, i na pozostałych 2, jakby 3, mam właśnie te wysiewy. Te sadzonki z moich wysiewów, z moich zebranych nasion z kilku lat. I w tym sezonie, jak się jeszcze nic złego nie wydarzy, to będzie można zobaczyć równocześnie, jak wyglądają jakieś tam odmiany. Na pewno złotowolicy, run, radies, to znaczy to nie jest oryginalna nazwa radies, taką nadałam. Teraz nie pamiętam, jaką ma nazwę oryginalną. W każdym razie z rynku indyjskiego. A tu spójrzmy jeszcze. Rozkwitła kanna siana 28 stycznia. Ona nazywa się Scarlet. Mam nadzieję, że powiela cechy, bo niektóre kanny nie powielają, tak jak i arbuzy. Natomiast nie wiem, jak to jest w przypadku pomidorów. Czy z zebranych nasion powielą cechy, czy też się krzyżują pomidory. W każdym razie te moje wszelkie rośliny pokazuję pod nazwami, pod jakimi je kupiłam lub dostałam. Kilka jest sadzonek tej Scarlet. To co? Zaczynamy. Od czego? A od tego. Jednakże mała przerwa. Nadszedł Kiciuś. Dzielny pacjent, który ani jednej tabletki nie ominął, a bierze je już 3 tygodnie. Z pokarmem, rzecz jasna. To kotek, który jest wiecznie głodny. I zajada mokrą karmę tylko, rozgniecioną dodatkowo. Ze względu na to, co w gardziołku ma. Zanim jeszcze przejdę do arbuzów, do owoców, zobaczcie, gąszcz liści. A tu liście o takim kształcie. Spójrzmy, jak wyróżniają się na tle takich klasycznie, powszechnie znanych, mocno powycinanych. A te są bardzo zabudowane. Mam też odmianę o nazwie Arkansas i jeszcze jedną, lecz teraz nie pamiętam nazwy, która ma równie mocno zabudowane liście. A teraz arbuziak. Jaka to jest odmiana? Uwaga. Napisane jest Sugar Eloy. Ale czy tak powinien wyglądać arbuz tej odmiany? Nie. Zaraz pokażę, jak powinien wyglądać. Spójrzmy jeszcze. Ogonek. Bardzo gruby. W dodatku ma wzory.
czy jest to efekt podkładki, na której został zaszczepiony. Podkładką jest Shintoza. 23 czerwca zawiązał się ten owoc symbolem A oznaczony jest. A teraz zobaczcie. Tak powinien wyglądać Sugar Alloy. Osoba, która otrzymała ode mnie nasionko z oryginalnego opakowania, wysiała, zebrała owoc, skonsumowała, a nasionka zostawiła. I te nasionka zostały wysiane. Czyli z takiego oryginalnego opakowania, z F1, powstał nam taki arbuz. I ta odmiana jest zaszczepiona na 3 różnych podkładkach. Zaraz zobaczymy kolejne. Prawie wszystkie arbuzy zdołałam oznaczyć, lecz największy problem z dotarciem do owoców, z odnalezieniem ich na całym tym odcinku, który jeszcze zakręca tam, największy problem jest dostać się tu. Największa jest dżungla, nie bardzo mam jak pędy rozłożyć na boki. I tu widzę kolejny owoc zawiązany, ale jeszcze nie dopasowałam, do której sadzonki pasuje. Czy będzie to też Sugar Alloy, czy inna odmiana? To z czasem nastąpi. Ale tu jest, myślę, że kilka owoców nieoznaczonych, może kilkanaście. Kolejne tak ogólnie przybywają niczym grzyby po deszczu. A deszcz na szczęście wczoraj popadał. Dobra, to widzieliśmy literką A oznaczony. Teraz kolejny arbuz tam. Biała fiszka wystaje. Pokażę wszystkie Sugar Alloy z literką A, B i C, a potem przejdę do kolejnych arbuzów. No i powstanie kolejny film. Kolejna część. Tu również A na Shintozie. Panie Andrzeju, jak u Pana? 26 czerwca zawiązał się. Mag, kolego, pasmatri, kakutibia. To jest na Shintoza Road Power. I rośnie jedna sadzonka w dołku. Szukamy dalej. Tu ten nieoznaczony. Jest taka kula duża tam. Dobra, trzeba tam dotrzeć. Tu również widzę na Shintozie zawiązane, czyli też literka A. I to jest jedna sadzonka. Słuchajcie, jedna. Widać, jak owoce zmieniają się w trakcie dojrzewania. Bardziej mają pasiastą skórkę lub mniej. Czyli już trzeci. Na pewno trafiłam poprawnie do sadzonki po pędach. Zawiązany. Moment. 24 czerwca. A teraz kolejny Sugar Alloy. Tym razem zaszczepiony na podkładce Cucurbita ficifolia, czyli dynia figolistna. Tu już widać zupełnie inny wygląd, a ogonek równie pasiasty. Arbuz zawiązał się 24 czerwca. Pozostaje nam tylko
Czekać aż dojrzeją wszystkie, rozkroić je. Miąższ ma być żółty. Panie Andrzeju, a u Pana jaki wygląd ma Sugar Aloe? Tam widać kolejny. Oho, i tu jest maluszek, ale nie wiem do czego należy. Dobra, tam kolejny jest. Jakiś większy. O, i to jest prawdopodobnie największy arbuz. Również Sugar Aloe zaszczepiony na dyni figolistnej, czyli Cucurbita ficifolia. Zawiązał się 23 czerwca. Piękny. Skórę ma przepiękną. Ta odmiana rosła wśród innych odmian u kogoś, więc też było niekontrolowane zapylanie. No chyba, że w pomyłkę wchodzi w grę pomyłka nasion, ale nie sądzę. I ten arbuz jest literką C oznaczony. Kolejny Sugar Aloe na Shintozie, literką A oznaczony, zawiązany 1 lipiec. Już 4. owoc na sadzonce A. Ale tak jak powiedziałam, jeszcze nie wszystkie zostały odkryte. Czas podsumowań nadejdzie, gdy będzie czas zbiorów. A tu rarytas numer 219, kupiony w litewskim sklepie o nazwie arbuzu seklos, odmiana Kratos. Troszeczkę podobny do Charleston Grey odmiany, ale kształtem wyróżnia się, no i wzorem na skórze. Zawiązał się 30 czerwca. I zobaczcie, tak powinien wyglądać Kratos, odmiana F1. A tu nazwa sprzedawcy i sklep internetowy. Bardzo duży wybór, niedroga cena, szybka dostawa, bezproblemowa płatność. Co tam, kiciusiu? Co, kotku? No co, kiciuniu? No chodź, kawalerze, chodź. Jak tam zdrówko? No co? Kwiatuszek? Kanna. Aksamitka. Czyżby się obsiusiał? Mrzu? Co jeszcze powiesz? Po śniadanku jesteś, tak? Ale teraz jeszcze jedna roślinka
odejdźmy od tych arbuziaków na moment. A cóż to jest za roślina? Kto wie? Dla mnie jest to nowość. Poznałam smak owoców jako pikle. W zeszłym roku dostałam od znajomego prowadzącego pewien kanał przetworów troszkę i między innymi to w occie. A jest to, czekajcie, gdzie ta fiszka? Jest to cyklantera. Wysiałam nasion sporo, słabe było kiełkowanie i w efekcie tylko jedną nędzną sadzonkę miałam, siewkę. No i co tam, ponieważ w doniczce męczyła się, to stwierdziłam, że jak ma umrzeć, to umrze. Posadziłam ją do gruntu. A, tu jest. Czekajcie. Posadziłam do gruntu. No i przeżyła. Nie ma to jak w gruncie. Rośliny się nie męczą. 26 marca był wysiew. A chocha inaczej. Cyklantera. I kwiatuszki pojawiają się. Takie drobniuśkie. I wiecie co? To tak jak ogórki konserwowe, tylko taki delikatniejszy smak, fajny. I chcę właśnie mieć to, polecam, spróbujcie Państwo. Kto ogóreczki konserwowe lubi, to niech spróbuje, ma porównanie. I tak przed foliaczkiem posadzona została ta cyklantera. A tu mega groniasty czerwony zaczyna szaleństwo swe. Olbrzymia jedna kiść. Pierwsze pomidorki. Druga kiść. Deczko mniejsza. Trzecia najmniejsza. Czwarta. I on tak rośnie, rośnie. W zeszłym roku do sufitu i zakręcił. Tyle, że zabrakło czasu, by dojrzały owoce w górnej części. Dobra, wracamy. Kiciuś, nie dasz rady, nie wchodź. Nie wchodź tu, Kiciu. Nie, 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 uciekaj, uciekaj, uciekaj. Nie, bo podepczesz mi. Kituś, tędy chodź, jak chcesz. No. O. Coś nie widzę owoców kolejnych Sugar Alloy. Jeszcze poszukam i w razie co zakończę ten odcinek. A pozostałe odmiany już w kolejnym pokażę filmie. No cóż, nie widzę innych owoców. Przejrzałam. Czyli wychodzi na razie na to, że na prowadzenie wychodzi Shintoza, potem Cucurbita ficifolia, a na końcu Atlantic Giant jako podkładka. Tego nie znalazłam. Chyba że ten owoc, który jest niepodpisany. W każdym razie efekty słabe. I tak, Atlantic Giant ma już taki liść wychodzący z sadzonki, brzydki. I kolejne. Tu natomiast jest wszystko zielone. Także wyszło inaczej nagranie niż zamierzałam. Ale to tak bywa po prostu. A tu aksamitka z nasion gigantów. Niedokarmiana. Sama z siebie już taka duża jest. Obok dali. Idzie Frecia, nie wie, że Kiciuś jest obok. Zaraz będzie awantura. Oho. Frecia.
Lepiej się bezpiecznie oddalić. Jakie ruchy. Nie ma freci. I przyspieszamy i do widzenia. A kocurek jest zbyt zajęty pielęgnacją, by ją dostrzec. A wychodząc z tej dżungli liści, już dojrzałam pewnego arbuza i moje nadzieje wzrosły, że jest to Sugar Eloy zaszczepiony na Atlantic Giant. Czy tak jest w rzeczywistości? Niestety nie. Ale wiecie co? Tu jest tak gruby pęd i byłam pewna, że to na Atlantic Giant. Ale nie. Więc jaka to jest odmiana? O tym w filmie kolejnym. Do widzenia. Wszystkiego dobrego.